Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Kolejny produkt Tapo z serii Tapo, oczywiście od TP-Linka. A dzisiaj jest to produkt o tyle ciekawy, że jest to smart gniazdko Wi-Fi z kontrolą zużycia energii. Czyli nie takie zwykłe gniazdko Wi-Fi, które umożliwia nam włączanie, wyłączanie zdalne za pomocą nawet planów, czy też po prostu manualnie dostępu starszym, mniej inteligentnym czy nieinteligentnym urządzeniom do sieci elektrycznej, czyli możemy w ten sposób sterować nawet starym urządzeniem, które żadnych funkcji smart nie ma, włączając je bądź wyłączając. Natomiast to jest jedna funkcjonalność, którą ma większość smart gniazdek. Tutaj dochodzi jeszcze do tego miernik zużycia energii, czyli coś, co może przydać się każdemu z nas, nie tylko tym, którzy są, nie wiem, górnikami, kopią, słuchajcie, kryptowaluty, ale również zwykłym użytkownikom, którzy chcieliby wiedzieć na przykład, ile ich telewizor, laptop, komputer, nie wiem, toster czy pralka zużywa energii. Bo możemy podłączyć praktycznie każde urządzenie poprzez tą smart bramkę Wi-Fi i sprawdzić, ile prądu zużywa w czasie rzeczywistym oraz ile prądu zużył na przykład w terminie 24 godzin. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Opakowanie jest niewielkie, skrywa w zasadzie samo gniazdko. Informacji za dużo też nie ma, większość jest po francusku, chyba po francusku. Mamy tylko kilka naklejek w języku, kilku innych językach, w tym w języku polskim. Informacja o wsparciu oczywiście asystenta Google'a i Alexy. Model konkretnie to Tapo P110. Z boku informacja o parametrach technicznych, wielkość, wsparcie dla protokołu Wi-Fi na 2,4 GHz. Nie jest to dual band, o tym musicie pamiętać. I jeżeli chodzi o maksymalny prąd, jaki możemy tutaj przepuścić, jest to prąd 16 A o natężeniu 16 A i o mocy 3680 W, więc limit jest całkiem spory, większość urządzeń się w nim mieści, gospodarstwa domowego. Oczywiście producentem jest TP-Link. Mamy też informacje poglądowe, jaki rodzaj wtyczki tutaj mamy, bo są również oczywiście modele na inne rynki, czy australijski, czy na rynek brytyjski. Wyprodukowano oczywiście w Chinach. I mamy jeszcze informacje o funkcjonalności, oczywiście kontrola za pomocą smartfona, programowalne schematy, wsparcie dla kontroli głosowej. Francuskiego nie znam, więc resztę mogę się domyślić. Model czy tryb absencji, czyli nieobecności, co jest plusem, możemy symulować nasz pobyt w domu, tak żeby złodzieje myśleli, że jesteśmy w domu, kiedy nas nie ma, kiedy jesteśmy na przykład na urlopie. Chyba jest też ognioodporny, to znaczy odporny na pożary, więc wtedy topi się w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska i dla użytkowników. Teraz już wszystko oczywiście musi wspierać asystentów, każde smart urządzenie, to jest oczywiście na plus. Mamy też informację o polskim dystrybutorze TP-Link Polska z Duchnic z Ożarowskiej. Jeżeli chodzi o wersję sprzętową, bo wielu będzie zapewne zwracać na to uwagę, jest to wersja 1.0 Tapo P110 i tutaj wersja francuska, czyli europejska, ale przewidziana na rynek francuski. Informacja jeszcze o tym, że możemy nasze życie uczynić bardziej smart, bardziej proste i inteligentne. Samo urządzenie jest niewielkie. Mamy tutaj fizyczny włącznik, plus dla TP-Linka za to rozwiązanie, bo w czasach, kiedy wszystko jest sterowane przez smartfony, czasami może chmura przestać działać i wtedy możemy być więźniem czy zakładnikiem we własnym domu, gdzie nawet nie będziemy mogli włączyć światła. To umożliwia nam ominięcie tych problemów z siecią, czyli bardziej klasyczne rozwiązanie. Brawo, że o tym nadal się pamięta. Informacja o 230 V, jeżeli chodzi o maksymalne napięcie, o mocy 3680 W. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, to mamy je jeszcze z tyłu. Mini Smart Wi-Fi Socket
z monitoringiem energii, poboru energii w zasadzie i powtórzone informacje o tym maksymalnej mocy i prądzie, natężeniu prądu, informacje o kraju produkcji, oczywiście Chiny, MAC adres i tak to, słuchajcie, się prezentuje. Mamy tutaj jeszcze jedną diodę w tym miejscu, która informuje nas o tym, czy bramka się, czy soket się sparował, czy też nie z aplikacją. Do zarządzania używamy aplikacji Tapo. Jak widać tutaj tą aplikację mamy. Po jej uruchomieniu mamy możliwość sterowania urządzeniami. Ja mam tutaj w tej chwili kamerę i właśnie tą bramkę, ten soket podłączony. Możemy sterować, słuchajcie, czy to będzie widać, możemy sterować ustawieniami. Na przykład w tej chwili mamy włączony sprzęt, możemy go wyłączyć i teraz uwaga, będę włączał ponownie, usłyszycie taki mały pstryk i urządzenie włączyło się. Tutaj dioda informuje nas o stanie pracy. Mamy też, słuchajcie, możliwość, jak już wejdziemy w Tapo, tutaj w ustawieniach sobie parę rzeczy poustawiać. Ja mam w tej chwili przypisany do salonu tą bramkę. Możemy kontrolę diod zrobić, wyłączyć diodę, możemy ją włączyć, aktualizować oprogramowanie. Mamy aktualną wersję w tej chwili, nic nie musimy aktualizować. Możemy też, słuchajcie, zarządzać harmonogramem. Ja takiego harmonogramu ustawionego jeszcze nie mam. Możemy włączyć tryb poza domem, czyli kiedy nas nie ma, aby złodzieje myśleli, że jesteśmy, na przykład włączać światła albo inne urządzenia, telewizor zdalnie. Z ciekawych funkcjonalności jest jeszcze minutnik i możemy, słuchajcie, to co myślę, że najistotniejsze, przynajmniej dla mnie, możemy sprawdzać zużycie energii. Jeżeli chodzi o zużycie mocy, mamy tutaj aktualnie pobierają moc przez urządzenie. Jest to w tej chwili, słuchajcie, mój odświeżacz powietrza, oczyszczacz powietrza. Włączyłem go na większe obroty. Zużycie energii, jak widać, praktycznie w czasie rzeczywistym, tylko trzeba odświeżyć. W tej chwili mamy zużycie 35 W. Przejdę w tryb nieco oszczędniejszy i zużycie już spadło do 28 W. Teraz do 1 W, ponieważ działa w trybie oszczędnym 1 W. No i w tej chwili w zasadzie nie pracuje, ale jeżeli chodzi o aktualną wartość, to możemy ją sprawdzić w aplikacji. 2,2 W aktualnie i oczywiście z podziałem na dzisiaj 30 dni i aktualną moc. Czas działania też możemy sprawdzić. No i tutaj na wykresie również skoki ewentualnie zużycia prądu, więc całkiem ciekawe statystyki. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie sami takich inteligentnych gniazdek Wi-Fi z miernikami, czy też bez mierników pomiaru energii. Tapo P110 jest czymś więcej niż tylko zwykłym smart gniazdkiem Wi-Fi, które umożliwia wyłączanie czy włączanie urządzeń według zaplanowanego harmonogramu, bądź też manualnie na żądanie. Oferuje zdecydowanie więcej. Dosyć ciekawy miernik poboru energii, jeżeli chodzi o pomiar w zasadzie w czasie rzeczywistym, bądź też w okresie całego dnia czy miesiąca. To na pewno coś, co jest wartością dodaną w tym urządzeniu. Dodatkowo producent nie zapomniał o takich istotnych rzeczach, jak możliwość mimo wszystko włączenia tego ręcznie, nie z poziomu aplikacji, czyli fizyczny włącznik, duży plus również. I tylko jedną rzecz producent mógłby, jak dla mnie, poprawić w innym modelu, to, że mamy otwór z uziemieniem w tym miejscu, gdzie jest szerszy koniec gniazdka, a to powoduje u mnie w przypadku moich gniazdek zablokowanie drugiego gniazdka, czyli już tutaj nic nie podłączę. Gdyby zrobiono to odwrotnie i otwór uziemiający byłby z tej strony, to mógłbym podpiąć
tak jedno gniazdko, a drugie w ten sposób, czy inne urządzenie u góry. Niestety w tym wypadku, jeżeli podłączę tak gniazdko, to blokuje sobie dostęp do drugiego slotu, co dla mnie akurat jest istotne. Natomiast jeżeli podłączacie urządzenie Tapo do listwy, gdzie macie koło siebie podpięte urządzenia, to tego problemu oczywiście nie ma. Nie jest to istotny szczegół. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie tego typu smart gniazdek i jakich firm, czy jesteście zadowoleni, z których funkcjonalności korzystacie najczęściej. A jeżeli materiał Wam się spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę i udostępnianie materiału, aby niósł się po sieci. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to proszę zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy materiał. Zapraszam Was również do oglądania innych wideo przeglądów na kanale. Hej, hej, do kolejnego materiału.